Witam serdecznie. Komputery kwantowe. Sama nazwa brzmi jak coś z filmów science fiction, prawda? Ale czy te mityczne maszyny naprawdę mogą kiedyś trafić na nasze biurka? To jest pytanie, które rozpala wyobraźnię. Dzisiaj wspólnie przyjrzymy się tej fascynującej przyszłości i zobaczymy, jaką rolę w tym wszystkim odegra technologia kwantowa. No właśnie, zacznijmy od konkretu, od pytania, które jest chyba sednem całej tej dyskusji. Czy kupując następny komputer, znajdziemy w środku procesor kwantowy? To wydaje się proste pytanie, ale odpowiedź jest o wiele bardziej złożona i, co tu dużo mówić, o wiele ciekawsza. Popkultura karmi nas taką wizją, w której nasze klasyczne laptopy po prostu odchodzą do lamusa, a na ich miejsce wchodzą w całości kwantowe odpowiedniki. To jest naprawdę potężny i ekscytujący obraz. Ale czy aby na pewno realistyczny? Sprawdźmy to. Żeby w ogóle zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi, musimy poznać tę jedną fundamentalną różnicę. Komputer klasyczny operuje na bitach. Prosta sprawa. Każdy bit to albo 0, albo 1, włączone albo wyłączone. A qubit? No cóż, tutaj zaczyna się cała magia. Dzięki zjawisku superpozycji qubit jest jednocześnie i zerem, i jedynką. Właśnie ta właściwość to ona daje maszynom kwantowym wprost niewyobrażalną moc obliczeniową. Moc, która pozwala rozwiązywać problemy, o których nawet najpotężniejsze superkomputery mogą tylko pomarzyć. No dobrze, skoro qubity są tak potężne, to dlaczego wciąż nie mamy kwantowych laptopów? No i tutaj właśnie musimy przejść od tego ekscytującego mitu do, twardej rzeczywistości. A rzeczywistość to ogromne wyzwania fizyczne, które sprawiają, że budowa takiego urządzenia jest na razie po prostu niemożliwa. Spójrzmy tylko na tę liczbę. -273 stopnie Celsjusza. To jest temperatura niemalże zera absolutnego. I właśnie takich warunków wymagają dzisiaj czołowe, nadprzewodnikowe procesory kwantowe, te budowane przez technologicznych gigantów. Żeby to sobie lepiej wyobrazić, jest to temperatura niższa niż ta, która panuje w głębokiej przestrzeni kosmicznej. Utrzymanie czegoś takiego wymaga po prostu gigantycznych, niezwykle skomplikowanych i potwornie energochłonnych systemów chłodzenia. Podsumujmy to. Mamy tak naprawdę 3 kluczowe bariery. Po pierwsze, to ekstremalne chłodzenie. Po drugie, qubity są tak niewiarygodnie wrażliwe na jakiekolwiek zakłócenia, że wymagają niemal doskonałej izolacji od świata. No i po trzecie, utrzymanie ich delikatnego stanu kwantowego, czyli tak zwanej koherencji, jest niezwykle, ale to niezwykle trudne. Te warunki, mówiąc wprost, wykluczają umieszczenie takiego procesora w przenośnym laptopie. Więc co? Czy to oznacza, że całe to marzenie o mocy kwantowej w naszych rękach jest stracone? Absolutnie nie. Rozwiązanie po prostu jest inne. Może nawet bardziej eleganckie i na pewno znacznie bardziej realistyczne. Nazywa się je podejściem hybrydowym. Pomyślmy o tym jak o zespole specjalistów. Komputer klasyczny to taki wszechstronny menedżer, który świetnie sobie radzi z codziennymi zadaniami. Maile, internet, dokumenty. Ale gdy pojawia się problem wymagający absolutnie unikalnej ekspertyzy, przekazuje go do geniusza w zespole, czyli do procesora kwantowego. Ten robi swoje, rozwiązuje zadanie, a wynik wraca do menedżera. To jest właśnie integracja, a nie zastępowanie. I to jest chyba kluczowy wniosek z tego wszystkiego. Przyszłość naszych osobistych urządzeń to nie jest czysty komputer kwantowy. To będzie zaawansowany komputer klasyczny, ale super doładowany dostępem do mocy kwantowej na żądanie. Okej, więc ta hybrydowa przyszłość rozwija się obecnie niejako dwutorowo. Pierwszy sposób jest już w zasięgu ręki, a drugi to wciąż wizja, na którą trochę poczekamy. Zobaczmy, na czym polegają te różnice. Z jednej strony mamy więc hybrydyzację w chmurze, która jest dostępna praktycznie już dziś. Nasz laptop jest tutaj tylko interfejsem, który wysyła zadania do potężnych centrów danych. A z drugiej strony jest wizja lokalnych akceleratorów, czyli małych chipów kwantowych wbudowanych w naszego laptopa. To jednak wymaga absolutnego przełomu. Stworzenia qubitów, które działają w temperaturze pokojowej. Przyjrzyjmy się bliżej temu modelowi chmurowemu. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Pracujemy nad nowym lekiem i potrzebujemy przeprowadzić bardzo złożoną symulację molekularną. Uruchamiamy aplikację, a nasz laptop po prostu wysyła to zadanie przez internet do kwantowego superkomputera gdzieś na drugim końcu świata. Chwilę później na naszym ekranie pojawia się gotowy wynik. Cała kwantowa magia dzieje się setki, a może i tysiące kilometrów dalej. A teraz spójrzmy w przyszłość, na ten lokalny akcelerator. To scenariusz, w którym naukowcom w końcu udaje się stworzyć qubity, które nie potrzebują tego ekstremalnego chłodzenia.
Wtedy wewnątrz naszego laptopa, tuż obok procesora Intela czy AMD, mógłby znaleźć się taki mały chipiet kwantowy. Działałby jak wyspecjalizowany pomocnik, koprocesor, który przyspieszałby bardzo konkretne zadania, np. łamanie szyfrów albo trenowanie zaawansowanych sieci neuronowych. I to jest właśnie klucz do prawdziwej, mobilnej mocy kwantowej. Dobrze, ale przejdźmy do tego, co te wszystkie zmiany oznaczają w praktyce. Bo rewolucja kwantowa to nie jest tylko kwestia szybszych obliczeń. To fundamentalna zmiana w bezpieczeństwie i możliwościach naszych urządzeń. I zacznijmy od tej najbardziej palącej kwestii. I to jest naprawdę niezwykle ważne. Zagrożenie jest jak najbardziej realne. Komputery kwantowe będą w stanie złamać praktycznie całe szyfrowanie, na którym opiera się dziś nasz cyfrowy świat. Problem dotyczy dosłownie wszystkiego, od transakcji bankowych po hasło do naszego domowego Wi-Fi i dlatego rozwiązanie jest tak pilne. Musimy wdrożyć coś, co nazywa się kryptografią postkwantową. Nasze urządzenia będą po prostu potrzebowały nowych układów i nowych algorytmów, które będą odporne na ataki kwantowe. A kiedy już uda nam się zabezpieczyć naszą infrastrukturę, wtedy otworzą się drzwi do absolutnie niesamowitych zastosowań. Będzie można projektować na żywo nowe materiały o idealnie dobranych właściwościach. Wyobraźmy sobie medycznych asystentów AI, którzy opierają swoje diagnozy na błyskawicznej symulacji naszego unikalnego kodu genetycznego, albo gry i wirtualną rzeczywistość, gdzie fizyka świata jest symulowana z doskonałą atomową precyzją. Całą tą wizję można tak naprawdę podsumować jednym zdaniem. Przyszły komputer osobisty będzie urządzeniem hybrydowym, zdolnym do korzystania z niemal nieskończonej mocy kwantowej, kiedy tylko będzie to potrzebne. I to jest ta prawdziwa rewolucja. Nie wymiana wszystkiego, a inteligentna integracja. A więc wszystko sprowadza się do jednego kluczowego przełomu – stworzenia stabilnych qubitów, które działają w temperaturze pokojowej. To jest taki technologiczny święty graal, o który już teraz toczy się globalny wyścig. Pozostanie więc jedno otwarte pytanie. Kto pierwszy osiągnie ten cel i na zawsze zmieni oblicze komputerów, z których korzystamy na co dzień?